A to jest ciekawostka. Tak, tak. Tutaj gościu robi pan, czyli tak zwaną klasyczną indyjską przekąskę do rzucia. Jesteśmy w Pałacu Miejskim, zwanym także jako City Palace. Znajduje się on w samym sercu Różowego Miasta, czyli w Jaipurze. Jest to dawna rezydencja Maharadżów Rajasthanu, która łączy sobie architekturę rajpucką i mogolską. A w skład tego kompleksu tutaj, tego City Palace, wchodzą między innymi, nie wiem czy dobrze powiem, Chandra Mahal, Mubarak Mahal, Pritam Niwas Chowk, który jest znany z ozdobnych pawich bram. I ciekawostką również jest to, że część pałacu do dzisiaj pozostaje siedzibą rodziny królewskiej, a pozostała część pełni funkcję muzeum, gdzie właśnie można wszystko podziwiać. Chodź. Ja robię zdjęcie. Chodź na drugi dziedziniec. No, wygląda to pięknie. O, tutaj jest cały handel, człowieku, bo to jedno przy drugim, zwiedzanie i sprzedaż. No wiesz, robię biznes. No trzeba być giętkim. Batka, ale ty nie jesteś w sklepie, tylko ty zwiedzasz Pałac Miejski. Jak to nie jestem w sklepie? No zobacz, jestem w sklepie. Przechodzimy przez kolejną bramę na następny dziedziniec. O, Batka, tu po lewej jest kawiarnia. Almost there. Ale i co ciekawe, jest espresso. To znaczy, że wypijemy. Ale ja ostatnio też zamówiłem gdzieś na mieście espresso, przynieśli mi rozpuszczalne espresso. No bo ty nie rozumiesz, bo to jest taka Dobra, tutejsza. idziemy teraz na... Ten długi budynek taki przed nami, który widzicie, taki różowo-piaskowy, tak z setkami symetrycznych okien, to Chandra Mahal. I tam dalej z boku są przyległe skrzydła pałacu. Również to jest taki charakterystyczny kolor tego budynku, jak całe zresztą miasto, różowe miasto, Pink City. Jaipur został przemalowany na różowo w XIX wieku na powitanie brytyjskiego księcia. A w ogóle Jaipur, czyli różowe miasto, to stolica stanu Rajasthan. Jesteśmy w północno-zachodnich Indiach i to jest jedno z największych miast tego regionu. Zostało założone w 1727 roku i słynie z bogatej historii, właśnie fortów, pałaców, bazarów i jest ważnym ośrodkiem turystyczno-handlowym. A ile ludzi zamieszkuje Jaipur, mówiłaś? Nie mówiłam, ale z tego co się doczytałam, to Jaipur i okolice, czyli ten tak zwany obszar metropolitalny, to jest około 4,5 miliona osób. Wow. I to jest jedna z największych aglomeracji w północnych Indiach. A Na przed jednym z nami? głównych dziedzińców w tej chwili jesteśmy. No. Chodź, Bartko, Ale idziemy sobie do przodu. piękne, piękne. Tutaj takie jasno-kremowe, żółte elewacje z tymi zielonymi okiennicami. No to tak naprawdę to jest taka klasyczna architektura rajpucka, ponieważ ona jest właśnie lekka wizualnie, ale jest taka elegancka. To prawda. I widzimy jeszcze tutaj bramę pałacową, a nad nią jest taki mały
pawilon z kolumnami i z kopułą. I to też jest taki klasyczny, typowy element pałaców właśnie Rajasthanu. Ładnie, nie? Pięknie. Chodź teraz dalej, chodź Beatka dalej w tą stronę pójdziemy. A zaraz zobaczymy tutaj jakieś rękodzieło. Wyrabiają. O. Chodź Beatka, chodź. Muszę ją wołać, bo Beatka mi tu zginie. Zabłądzi, ona się zapatrzy na jakieś chustki, obrazki i zginie. Nie, bo ty wszedłeś tam, gdzie nic nie sprzedają, więc nie mam na co Aha, patrzeć. no tak. Zobacz, z tej Ty wiesz, strony. którędy chodzić, nie martw się. Ty wybierasz takie drogi, gdzie nic nie można kupić. Jesteśmy przy pięknie dekorowanym wejściu, takie masywne, rzeźbione drzwi. Nad nimi widać przepiękne malowidła z pawiami. I pawie to jest symbol królewskości, piękna, ochrony. I tutaj z boku też przepiękne kolory malowania. Błękit, zieleń, takie złamane złoto. I co ciekawe, to wszystko jest ręcznie malowane. Autentycznie wszystko ręcznie malowane. Tak zwana oryginalna sztuka pałacowa. Jesteśmy przy kolejnych pięknie takich zdobionych drzwiach, a wokół są malowidła z motywami kwiatów i pawich piór. I to wszystko symbolizuje dostatek, ochronę i władzę. I na górze, tam jeszcze może pokaż, jest pięknie ozdobiony balkon, z którego władcy obserwowali dziedziniec. I to wszystko to jest taką jakby, można powiedzieć, esencją przepychu i rzemiosła, jeżeli chodzi o Rajasthan. Widzimy wieżę zegarową, oczywiście na terenie Pałacu Miejskiego, City Palace. Pełniła funkcję organizacyjną, ponieważ wyznaczała rytm dnia dla dworu i dla miasta. A zegar był symbolem porządku, kontroli czasu i nowoczesności, ponieważ Brytyjczycy wprowadzili europejskie rozwiązania. Przed nami jest reprezentacyjny pawilon Pałacu Miejskiego. Niskie arkady, taka symetria, delikatne zdobienia pokazują dworską elegancję, taką bez przesady. A dziś służy jako przestrzeń wystaw i wydarzeń. Dziecko, a co ty dostałeś? Ojej. Wiesz co, takie jedzonko sobie wymyśliłem. To jest soczewica. Tutaj. Tutaj nie wiem, jakieś tofu. Takie placuszki. Zaraz wam powiem, jak smakuje. Wybitnie indyjskie. Jest dobre. Masala? Chyba tak. Chodź, zapraszam cię do jedzenia. No ja Kosztuj. czekam Czekasz na swoje jedzonko, tak? tak. No dobrze. Ale to wygląda nieźle. No. I smakuje dobrze. Ale fajnie napompowane są te... Fajnie napompowane są te placuszki. A tutaj dostałeś papryczkę i cebulę, a to nie wiem, co to jest. Się pani częstuje, kochanie. Dobrze, to smacznego. Dziękuję. Pani Beatko, no i jak smakuje? Indyjska pizza.
To jest pizza wegetariańska. Tu nie ma mięsa ani wędliny żadnej. Tak w ogóle to w tej knajpie, gdzie jesteśmy, to jest jakaś sieciówka, kochani. Ale nie jestem pewny, czy to jest sieciówka. To tu w ogóle nie ma mięsa. Jak w większości knajp. Wracając do tematu. Pizza nazywa się Pizza Garden. No proszę. Jest z oliwkami, z pomidorami, z papryką. Pieczarki nawet są. Jest smaczna. Oczywiście zalatuje masala. Ale dobra, prawda? Ale nie, jest bardzo dobra, tak. No, w sumie to tak wzięliśmy 2 dania, żeby popróbować. Tak. A nie wiemy jeszcze ile zapłacimy, tak? Nie. Nie, bo jeszcze podsumują, to będzie widzieli. Nie, To dobrze. nie wiemy jeszcze. To dziękujemy. Dobra, ja wcinam, bo jest Smacznego. ciepła. Dziękuję. Idziemy do metra. Już jesteśmy na terenie metra. Jesteśmy już nawet szczęśliwymi posiadaczami żetonów, które się dostaje po kupnie tak zwanego biletu. I za przejazd, no nie wiem, kilka stacji Za 2 osoby. zapłaciliśmy 50 rupii. Tak. A tutaj, nie wiem czy to słychać, ptaki. Jest ich tutaj setki, jak nie tysiące. Uważaj. Ale nie wiem co i o co chodzi, kochani, ale Beata się uparła jechać metrem. No i co miałem? Jakie miałem wyjście? Powiedziałem dobrze. Powiedziałem dobrze. No bo ja się zgadzam na wszystko generalnie. Generalnie. I powiem wam szczerze, zrobiło się chłodno. Tak, w porównaniu z dniem wczorajszym, to dzisiaj jest kilka stopni chłodniej. A Nawet, w tej chwili jest 18:27. no i to. Nie, no tak mówię. Aha. Tylko tak z ciekawości. To znaczy chłodno. Chłodno to znaczy nie wiem ile stopni, zaraz wam pokażę i Ale tam powiem. już coś jedzie. Jedzie? A nie, to nie po tym torze. 18 stopni jest. Ale jakoś tak dziwnie chłodno. Nie wiem, może się po prostu już rozwydrzyliśmy za mocno. To tak króciutko, żeby nie nagrywać za mocno ludzi, na chwilę pokażę jak wygląda metro w Indiach, a dokładnie w Jaipurze. Już pokazałeś? Tutaj nie wiemy co tu jest. Nie wiemy z czego to jest. Gotuje się, to niewątpliwie. Czy wygląda apetycznie? Możecie sami ocenić. Znaczy na pewno na wierzchu kolendra, pomidorki, tutaj co jeszcze, cebula. No dobrze, to by było, to pan tutaj właśnie sobie działa. Powoli kończymy dzisiejszy dzień. A nawet szybko kończymy dzisiejszy dzień. Szybko. Tak, szybko, bo ja już mam dosyć. Cholera jasna tego hałasu, To tego jest, zgrzytu, tego trąbienia. To jest 21. Niektórych ludzi mam już po prostu dosyć. O, nieprawda. Nie słuchajcie Beaty, A ja nic nie powiedziałam. ale pokazałaś. Nie, bo szczerze musimy przyznać, że po całym dniu mamy faktycznie trochę dosyć. Tego chaosu, tego, może nawet nie chaosu, bardziej tego hałasu, tego trąbienia. To jest po prostu jakieś paranoja. I to tak cholernie męczy przez cały dzień, bo żeby to człowiek słyszał, no nie wiem, godzinę w ciągu dnia, nawet 2, ale no tak jak jesteśmy dzisiaj całe popołudnie W centrum na miasta. mieście, w centrum miasta,
to cały czas jest trąbienia. Więc to jest po prostu... No i niektórzy ludzie, ci kupcy, którzy tam sprzedają przeróżne towary, no naprawdę ciężko przejść, żeby nas nie zaczepili. Wszyscy nas zaczepiają, mało że zaczepiają, ciągną za rękę do sklepu. No naprawdę ciężko się po prostu, że tak powiem, opędzić. Oni potrafią być wręcz tak nachalni, wręcz chamscy po prostu, że na przykład, nie wiem czy mówiliśmy, Irkowi chcieli czyścić uszy. To ciągnął go facet Ale to było normalnie dawno, to za już było uszy. w Deli. Dzisiaj chciał mu coś tam sprzedać, to go tłukł po plechach czymś, jakimś toczkiem, nie toczkiem, Jakimś wiankiem, kwiatami po plecach mnie walił. No naprawdę nie chciałem impulsywnie jakoś reagować, ale krówka przyszła do nas. O, proszę bardzo. One sobie tak po prostu chodzą. Właśnie, postała, poprzyglądała się i poszła. Także tak, a w ogóle oszukują, bo na przykład pierwszy moment pytamy o cenę czegoś tam, no nie wiem, na przykład kokosa, no powie jakąś cenę z czapy albo prawdziwą, a potem jak przychodzi do płacenia, to kurczę, z kosmosu cenę bierze, 10 razy taką, o której mówił. Mówisz na przykładzie kokosa. No właśnie powiedziałam, że kokosa. How much? 20 rupii, 20 rupii. Tak. No dobra, okej. Ale tanio. No tak. No dobrze, to on bierze kokosa, rąbie. Jak już porąbał i daje nam do picia, to mówi 200. tak. No i co? Tylko tym kokosem go po prostu zdzielić. No. I bo to nie chodzi naprawdę, uwierzcie mi, to nie chodzi o 5 zł czy o 4 zł, bo my tutaj bardzo chętnie dajemy im napiwki. Czasami płacimy z własnej woli 2 razy tyle, co oni chcą na przykład za przejazd. Jest ktoś miły, sympatyczny. Przejazd kosztuje 80 rupii, 70 rupii. No wyjmujemy, płacimy 200. No nie ma problemu. Tylko najgorsze to nie lubię tego oszukaństwa. Kurczę, jakoś mnie to razi. No dobrze, już nie narzekajmy, bo wyjdzie na to, że No narzekamy. tak, że tylko siedzimy i Generalnie narzekamy, nie? jesteśmy bardzo zadowoleni, Tak, podoba bardzo, nam się. Nam się bardzo podoba. I większość ludzi jest naprawdę fajna, sympatyczna i próbuje z nami rozmawiać, nawiązywać jakiś kontakt. A najgorsi są właśnie ci, co mają cokolwiek do zaoferowania w sensie usługowym. Także tak. No ale no nic, przetrwamy, bo jesteśmy ciekawi tych Ale tak ludzi. naprawdę ja mówiłem do Batki przed wyjazdem, jedziemy zmierzyć się z Indiami. No i mierzymy się. Mierzymy się. Chwilami to walka trwa. I to są naprawdę Indie bez filtra. Tak. Dobra, No dobrze, pozdrawiamy. dziękujemy za dzisiaj, widzimy się jutro. Trzymajcie się, papa, dbajcie o siebie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Witamy Was kolejnego dnia. Piękna pogoda, świeci słoneczko, poranek jak najbardziej okej, ale zimno. My z pozytywnym nastawieniem. Nawet jak nas wkurzą Indusi, prawda? Dlaczego, a właśnie a propos, dlaczego mówimy Indusi, a nie Hindusi? Batko, bądź tak miło i wytłumacz. Bo Indus to jest mieszkaniec Indii, a Hindus jako Hindus to jest wyznawca hinduizmu, a nie wszyscy Indusi są Hindusami. No i tyle w temacie. Wystarczy. A, jutro zmieniamy destynację, jedziemy dalej. Napiszcie w komentarzu, gdzie jedziemy. Zgadnijcie, bo może się domyślacie, bo gdzieś można jechać. Może Z strzelicie? Jakarty? Nie, tam na pewno. Te jej karty. Nie, co ja gadam? Nie. Jakarta Gdzie było jesteś? w ubiegłym roku. Ja jeszcze nie piłem kawy. Po kawie będzie lepiej. Moja głowa będzie lepiej pracowała. Z Jaipuru, bo jesteśmy w Jaipurze. Aha, no tak. No dobrze, zostańcie z nami. Jedziemy sobie przez miasto, udajemy się do pewnej atrakcji turystycznej. Ulice są wszystkie kurcze podobne jedna do drugiej. O, tu babcia marchewką handluje. Pomarańcze, Kokosy. ziemniaki, kokosy. O, kokosa bym wypiła. A tam oczywiście papryczki. Tyle się wokół nas dzieje, że... Tak, to ciężko na jednej rzeczy skupić oczy, nie? Tak, tak. Bo człowiek chce i tu patrzeć, bo tu ciekawie.
masa tuk-tuków, samochodów, no i oczywiście masa ludzi. Wszędzie, tłumy ludzi. Jesteśmy pod pałacem na wodzie Jal Mahal, który jest na środku jeziora, wesprze się Mansagar. Była to rezydencja wypoczynkowa władców. Pałac powstał w XVIII wieku. Służył jako miejsce relaksu i polowań na kaczki. Woda dawała chłód w upalnym klimacie Rajasthanu i poczucie odosobnienia. Jezioro działało jako ogromny klimatyzator, grube mury i bryza wody i tam w pałacu była dużo niższa temperatura niż tutaj na lądzie. Pałac wyrastający z wody był pokazem kontroli nad żywiołami i bogactwa. W architekturze rajpuckiej takie gesty miały znaczenie prestiżowe i estetyczne. Jezioro jest sztuczne. Łączyło w sobie funkcję użytkową i reprezentacyjną. Krótko mówiąc, Jal Mahal nieprzypadkowo stoi na wodzie. To połączenie luksusu, klimatu, symboliki i genialnej inżynierii. A z ciekawostek chciałabym Wam powiedzieć, że nie był pałacem do życia, właśnie tylko tak jak mówiłam, był wypoczynkowy do krótkich miejsc pobytu. Tak wygląda, kochani, promenada nad jeziorem. Zobaczcie, cały czas próbują nam coś wcisnąć. To jest dość trudne do wytrzymania. Nie można się na niczym skupić. To, że chcą Ci sprzedać, to mało, ale robią to w sposób tak nachalny, że potrafią Cię ciągnąć na rękę. Za rękę, co ja mówię. I śmigamy do hotelu, zobaczka. No tak. Tam się może przepraszam, bo wpadłabym w coś. Poprzebieramy, bo jakoś tak ciepło się zrobiło. No bo słońce wyszło. No, A czy wyszło? Co ja gadam? Cały czas jest słońce. ale nie, no po prostu wyżej jest słońce, jest cieplej, no. Jak widzicie, my jedziemy do hotelu, tam chwilę się ogarniemy. Musimy się trochę spakować, bo jutro wyjeżdżamy, jak wiecie. Przyszliśmy do restauracji takiej znanej, popularnej, gdzie podają mięsko, ale na razie nie ma gdzie usiąść. Idziemy zobaczyć na dole. Tam ktoś Beacie wskazuje miejsce. Takie. Kochani, pożegnalny obiad w Jaipurze. Jutro wyjeżdżamy, postanowiliśmy dobrze zjeść. Beatka wynalazła taką knajpę, gdzie trudno nawet o wolny stolik. No, proszę. Wygląda jedzenie bardzo pysznie i mam nadzieję, że będzie pyszne. Zamówiliśmy kurczaka tikka masala, zamówiliśmy jakieś chlebki i zamówiliśmy moją ukochaną sałatkę Cezara. Zobaczymy, jak smakuje po indyjsku. Tak jest. A więc cóż, bierzemy się za jedzenie, życzymy sobie smacznego. Tak. Kochani, nie daliśmy rady wszystkiego zjeść. Patka, za dużo zamówiliśmy, co? Może kurczę oddamy komuś, jakimś biednym ludziom. Na pewno by się znaleźli. Nie spodziewaliśmy się, że te porcje będą tak ogromne. No okazało się, że kurczaka w tej misce to było 16 kawałków. No, niestety. Ja myślałam, że sałatki Cezara to ja dostanę miseczkę, bo tak przeważnie jest, a ja dostałam kurczę całe półmisek. Czyli jednym słowem przerosło to nas. Tak, przerosło nas. Co jest ważne, to wszystko było przepyszne. Pyszne, tylko za dużo. Mogliśmy połowę tego wziąć.
Tego kurczaka to by się mniejsza porcja przydała. Połowę, 8 kawałków by wystarczyło, a nie 16. Idziemy teraz, musimy to spalić, Beata. Może pobiegamy w spalinach, co? Z otwartą tutaj tą buzią, Tak. z głębokim oddechem. Jakie ładne skrzyżowanie, Beatka. Bardzo ładne. A tutaj te lampy na środku. Pięknie to wygląda. Cudnie, mi się to podoba. I tutaj dookoła wszystkie te takie kolonialne kamienice z tymi arkadami. Super. Jakie żelazko. Wow. Ale kurczę. Fantastyczne. Kupię ci takie żelazko. Ale ile ono waży? Ile ono waży? Ono- Sprawdzę twoje muskuły, Ja czy podejrzewam, dasz że ono radę. waży z 5-6 kilo. Jak nic. No, I tak, tam najprawdopodobniej są. Jest węgiel, bo się żarzy, widzisz? tak. To taki uliczny stragan z prażonymi orzeszkami ziemnymi. To taki klasyczny indyjski zestaw. Żeliwna patelnia, widzisz tam po lewej stronie w oddali. Widzę. Taki alawo? Katha i ta patelnia się nazywa, czy kada i jakoś tak. Takie orzeszki żeśmy jedli w tym. To miski z orzeszkami, widzisz ile W tych misek? Indonezji. W Indonezji Tak. żeśmy jedli. No, on je praży na miejscu. No, dobre, smaczne. Tutaj pan smaży jalebi. To są takie te pomarańczowe spirale. Oczywiście co? Smażone w głębokim tłuszczu, a później one są zanurzone w syropie cukrowym. Irek już próbował, trochę może inaczej wyglądające, nie takie mocno spiralne. I ja też od niego kawałek spróbowałam. To trochę smakuje jak nasze ciastko, tak zwana oponka. I to jest takim, jak można powiedzieć, klasykiem Indii. Wygląda Bardzo często spotykany, prawda? tak. Tu się zrobił jakiś taki potworny zator. Kawałek dalej, na pół jezdni stoi samochód. Pan sobie poszedł do sklepu przymierzać jakieś garnitury i zostawił samochód na połowie jezdni. Zablokowany i dlatego jest taki zator. Tak. Bo oni się tam nie mieszczą. I wszyscy mają po prostu wyrąbane. Staje i idzie. Zobacz, Batka, zobacz jakie rzeźby. No widzę, no to wszystko to są ich te religijne takie figury. Tego jest mnóstwo w Jaipurze, takich właśnie sklepików. No, to prawda. Po One tej stronie też. są często robione z kamienia i piaskowca. To jest sherwani. Tu akurat mamy taką bogato zdobioną wersję ślubno-weselną. Jest to tradycyjny, bardzo elegancki, męski ubiór z Indii. Tak pomiędzy płaszczem a marynarką, chociaż Przepraszam. zapinany pod szyję. Akurat właśnie takie bogato zdobione wersje to są na śluby, wesela, uroczystości rodzinne, wystąpienia, ceremonie. I pan O na Jezu, zdrowie. przepraszam, kochani. Pan młody bardzo często idzie do ślubu właśnie w Sherwani. A ja sobie tutaj tak leżę schowana między motorkiem a samochodem i mam wszystko głęboko w poważaniu. Zaraz będzie miał cię ktoś z tyłu głęboko w poważaniu. A to jest ciekawostka. Tak, tak. Tutaj gościu robi pan, czyli tak zwaną klasyczną indyjską przekąskę do rzucia. I to się robi, te liście betlu, moczy się Tu w i wodzie, myje po lewej w stronie wodzie, się no. mocą. Później te liście smaruje się pastą, uwaga, z wapna gaszonego. Ha, dorzuca się później różne przyprawy, nasiona, słodkie syropy, czasem nawet i tytoń. Ale to są różne wersje, właśnie albo z tytoniem, albo bez. I składa się później ten liść w trójkąt albo w rulonik i gotowe. I bierze się do buzi i się żuje. A później To- się pluje na czerwono i ma się zepsute zęby od tego. No tak, ale oni to żują, żeby mieć świeży oddech
teoretycznie pomaga przy trawieniu i tak naprawdę to jest codzienny rytuał w Indiach po jedzeniu, tak w czasie po prostu takich pogaduszek. No i delikatną szajbę w głowie się ma po tym. Tak. Po prostu, krótko mówiąc. Idziemy dalej, Basko. Tak. Tutaj przed nami są tradycyjne indyjskie stroje damskie, głównie weselne i świąteczne, zarówno dla panien młodych, jak i dla gości. Nawet są tutaj sari, to są te długie pasy materiału po 5-6 metrów i do tego są też i szale, dodatkowo chusty. Ireneusz pije lassi. To jest bazą lassi jest ubijany jogurt. Robi się lassi słodkie albo słone. Dobre jest na trawienie i potrafi gasić ostrość po przyprawach. Jest to taki zwykły, prosty, lokalny. Fantastyczny, bardzo smakuje. Bo ja chciałam powiedzieć, że tutaj Chodź to z tej strony jest zobaczyć. taki klasyczny bar, w którym właśnie sprzedawane jest lassi. A mówi się tak naprawdę, że Jaipur bez lassi nie istnieje. Dobre? Bardzo dobre. Smak chyba truskawkowy. Dobra, dzięki. No dobra, bo tutaj widzę, że już masz widownię. Tutaj pan robi uliczną sałatkę z kiełków, fasoli, mąk. I do tego dodaje się posikane pomidory, cebulę, zielone chili, czat masala, sól przyprawy. Polewa się sokiem z cytryny i zielonym sosem chutney, a na koniec czasami można dodać odrobinę masła albo chrupiące jakieś dodatki. I wychodzi taka sałateczka. Jesteśmy na jednym z najważniejszych skrzyżowań w Jaipurze. Nazywa się Ajmeri Gate. I właśnie nazwa jest stąd, że jest właśnie przy bramie Ajmeri. I tu jest tak jakby łączenie starego miasta z nowym Jaipurem. Kochani, my już kończymy dzisiejszy dzień. Szczerze mówiąc, jak zwykle jak przyjdzie wieczór, to mamy już dosyć danego dnia. Jesteśmy zmęczeni. Co Nawet dalej? dosyć mocno. Dużo żeśmy chodzili po różnych zaułkach, zakamarkach ciekawych. Widzieliśmy przeróżne rzeczy i te fajniejsze, i te mniej fajne. Było i głośno, i spokojniej, ale generalnie dzień zaliczamy do udanych. Każdy dzień jest udany. Tak jest. Jeden bardziej, drugi mniej, ale każdy. No dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo. Widzimy się jutro. Zostańcie z nami. Dbajcie o siebie. Pa, pa. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani kolejnego dnia. Kolejny dzień indyjskiej przygody przed nami. Wstaliśmy o godzinie 5, jest teraz godzina 6. Jesteśmy na dworcu kolejowym w Jaipurze. Jedziemy dalej do kolejnej destynacji. A tu już jest multum ludzi. Tak. I teraz przez 3 dni będziemy tak wcześnie rano wstawać o 5. Każdego dnia akurat mamy zaplanowane coś. Nie, 2, już jeden dzień mamy za sobą. Ubolewam nad tym. No tak. Córka nasza to mówi, wy nie wyjechaliście odpocząć, widać, tylko wy wyjechaliście na obóz przetrwania. No i chyba trochę racji w tym ma. Ale ona zawsze tak mówi. Ja wiem, no. Chociaż tutaj tak nie narzuciliśmy sobie takiego tempa, jak nieraz potrafiliśmy narzucić. Zdecydowanie wolniej. Dobra, idziemy, pokażę wam trochę, jak wygląda dworzec. Wchodzimy do środka. Czasami czytałem, że przy wejściu sprawdzają bilety. Generalnie na dworzec wchodzą tylko osoby, które posiadają biletu, ale chyba tutaj tak nie ma. Zobaczcie, nieźle to wygląda, nie? Kurna, szok. Szok. Musimy teraz sprawdzić, z którego peronu odjeżdża nasz pociąg. Odbywa się akurat sprzątanie dworca. Z tej części wszystkich powywalali, no i sprzątają. A tak naprawdę to nie wiem, co oni tu sprzątają. Czy nie jest brudno? Nie, no w ogóle nie jest brudno. Tak. Mogliby zostawić. Oczywiście. Z tego peronu, kochani, odjeżdżamy
Peron numer 1. Idziemy do Beatki. Straszny ruch tutaj, gwar. Po jaką cholerę my tutaj tak wcześnie przyjechaliśmy? Nie wiem. Batka! To jest peron pierwszy, z tego peronu odjeżdżamy. Ale ja mam do Ciebie pytanie. A po jaką cholerę my tak wcześnie tu przyjechaliśmy? To jesteśmy czuby. Wiecie już, kochani, dlaczego. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Krótko i na temat. Matka, ciasno się zrobiło, nie? Kurna, Golek. Tyle ludzi jak w Indiach. Kochani, my już jedziemy. Jak? Wygodnie, Batka? Umiarkowanie, nie? Nie tak jak tam. Nie tak jak jechaliśmy z Udaipuru do Jaipuru, to był jeszcze luksusowy ten pociąg w porównaniu z tym, nie? Tak, porównanie z tym, tak. Ale dobra, jest jak jest. Pewnie, że Jest ciepło. jest dobrze.